Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Pamiętajcie, że możecie włączyć polskie albo angielskie napisy na YouTubie. Ja mówię po polsku, ale mówię bardzo wolno i mówię używając nieskomplikowanych struktur. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego na kursach grupowych online w mojej szkole. Zapraszam Was serdecznie na kursy z moimi świetnymi nauczycielkami. Lekcje są 2 razy w tygodniu. Każda lekcja trwa 90 minut. Są też grupy w sobotę i wtedy jest lekcja tylko 1 raz w tygodniu, ale trwa 120 minut. Napisz do mnie, link jest w opisie filmu. Spotkamy się online. Ja zobaczę, jaki jest Twój poziom języka polskiego i wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. A dzisiaj tutaj na YouTubie mam dla Was lekcję o tym, jak mówić po polsku, jeśli to znaczy, jeśli źle się czujesz. A więcej lekcji wideo jest na mojej stronie polishwithdorota.pl. Są tam nie tylko lekcje, ale też ćwiczenia do każdej lekcji. To jest bezpłatne, musicie się tylko zalogować. Zaczynamy lekcję, ale najpierw mam pytanie. Czy oglądaliście już moje lekcje o częściach twarzy i częściach ciała? Jeśli nie, to koniecznie obejrzyjcie je najpierw, bo to będzie praktyczne teraz. Tutaj są linki i linki są też w opisie filmu. No dobrze, jeśli to mogę mówić, źle się czuję. I don't feel well albo I feel bad. Źle się czuję. Możecie też mówić czuję się źle, ale musi tam być się, bo często słyszałam, że nie mówicie się. Musimy mówić albo źle się czuję, albo czuję się źle. Możemy też mówić kiepsko się czuję, albo czuję się kiepsko. Kiepsko to znaczy źle, ale nie bardzo źle. Tak trochę źle. Więc źle się czuję to naprawdę jest niedobrze. Kiepsko się czuję, nie świetnie, ale też nie tragicznie. Czy pamiętacie, co to jest po polsku? To jest głowa. A jak się mówi I have a headache? Po polsku mówimy boli mnie głowa. Boli mnie głowa. Albo głowa mnie boli. Możecie tak samo mówić z innymi częściami ciała. Na przykład boli mnie brzuch, boli mnie ręka, boli mnie noga, boli mnie oko, boli mnie ucho, boli mnie ząb, boli mnie, boli mnie gardło. Albo najpierw może być ta część ciała, więc gardło mnie boli, ząb mnie boli, oko mnie boli i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, nie mówimy
boli mnie moja głowa albo mój ząb. Nie, po polsku tylko mówimy boli mnie głowa albo głowa mnie boli. Bez słowa mój albo moja. A jeśli boli Was nie tylko jedna ręka, ale dwie ręce, to mówimy bolą mnie ręce. Jeśli to jest coś więcej niż jedno. Bolą mnie ręce, bolą mnie oczy, bolą mnie uszy, bolą mnie nogi i uwaga, bolą mnie plecy. Jeśli oglądaliście mój filmik o częściach ciała, to wiecie, że plecy to jest słowo tylko w liczbie mnogiej. Dlatego mówimy bolą mnie plecy, nie boli mnie. Chcesz dobrze mówić po polsku, prawda? Dlatego zapraszam Cię na kursy do mojej szkoły online. Będziesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami i możesz uczyć się z każdego miejsca na świecie. Więcej informacji w linku. Jeszcze raz mówimy: boli mnie głowa, gardło, brzuch, ręka, noga, oko, ucho, ząb i tak dalej, czyli jedna część ciała, i mówimy bolą mnie ręce, nogi, oczy, uszy, czyli jeśli to są dwie części ciała, i bolą mnie plecy. A jak się mówi po polsku I feel weak? Mówimy słabo się czuję albo czuję się słabo. Możecie też mówić jest mi słabo. Jest mi słabo. Tej struktury jest mi używamy też z innymi słowami. Na przykład jest mi gorąco, jest mi zimno, jest mi niedobrze. Uwaga, jest mi niedobrze to nie znaczy, że ja po prostu źle się czuję. Jest mi niedobrze to znaczy chcę wymiotować. Tak? Wymiotować to jest ten proces, kiedy jedzenie wraca przez usta. Więc jest mi niedobrze, to znaczy chcę wymiotować. Wymiotować to też ważne słowo. Możecie powiedzieć na przykład będę wymiotować albo wczoraj wymiotowałam. Wczoraj wymiotowałem. Mamy też kolokwialny synonim słowa wymiotować. To jest trochę wulgarne słowo i to jest słowo żygać. Na przykład będę żygać albo wczoraj żygałam. A jak się mówi po polsku, kiedy mówimy mam kaszel. Mam kaszel. A kiedy mam katar. Mam katar. Tak, Katar. Katar to też jest kraj, więc Katar to jest i kraj. Często to jest razem i mówimy mam kaszel i katar. Tak, mam kaszel i katar. A kiedy mam wysoką temperaturę, to mówimy mam gorączkę. Mam gorączkę. Gorączka to jest wysoka temperatura i mam gorączkę. A kiedy
musicie szybko iść do toalety, boli Was brzuch i musicie szybko iść do toalety, to mówimy mam biegunkę. Biegunka po polsku to jest diarrhea. Biegunka, mam biegunkę. Tak jak biegać, bo musimy biegać do toalety. Dlatego biegunka. A kolokwialne słowo na biegunkę, wulgarne słowo, to sraczka. Mam sraczkę. To pochodzi od czasownika, wulgarnego czasownika, srać, który oznacza to shit. Więc uwaga, pamiętajcie, że nie w każdej sytuacji tak mówimy. Mówimy normalnie, mam biegunkę. Podsumowanie. Już teraz wiecie, jak mówić po polsku, kiedy Te frazy to źle się czuję, kiepsko się czuję, słabo się czuję, albo czuję się źle, czuję się kiepsko, czuję się słabo. Boli mnie albo bolą mnie. Boli mnie brzuch, boli mnie ząb, boli mnie oko, bolą mnie nogi, bolą mnie oczy, bolą mnie plecy. Możemy też mówić odwrotnie, czyli na przykład brzuch mnie boli, plecy mnie bolą. Następne frazy zaczynają się od jest mi. Jest mi słabo. Jest mi gorąco. Jest mi zimno. Jest mi niedobrze. Mamy też czasownik wymiotować, na przykład wczoraj wymiotowałem, tak mówi mężczyzna, albo wczoraj wymiotowałam, tak mówi kobieta. A w czasie przyszłym mówimy będę wymiotować. Tak mówi i mężczyzna, i kobieta. Nieformalny, wulgarny synonim słowa wymiotować to żygać. Jeszcze mamy kilka fraz, które zaczynają się od mam. Mam kaszel, mam katar, mam gorączkę, mam biegunkę. I ta ostatnia fraza ma wulgarny synonim mam sraczkę. Oczywiście ja życzę Wam dużo zdrowia i mam nadzieję, że nie będziecie musieli używać tych fraz. Ale jeśli ta lekcja Wam się podobała i jest dla Was przydatna, czyli praktyczna, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Polecam Wam kurs Ultimate Guide to Polish Cases Part 1. W tym kursie tłumaczę, co to są przypadki, cases i jak to działa. Nauczycie się też pierwszego przypadka w języku polskim mianownika. To jest ważne, bo to jest baza polskiej gramatyki, baza języka polskiego. Wszystkie linki są w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!